Spotkanie z policją drogową nigdy nie należy do przyjemnych, a już zwłaszcza w sytuacjach, gdy policjant nie rozumie naszych tłumaczeń w stylu: panie władzo, ja się tylko spieszyłem po pieluchy. Dlatego też warto nagrywać zdarzenia drogowe, na przykład przy pomocy takiej oto kamerki Mi View, która nagrywa szerokim kątem, nagrywa w dzień i w nocy, pokazuje naszą pozycję GPS-u na mapie oraz naszą prędkość, żeby wszystko było jasne. Takie oto kamerki ma w swojej ofercie internetowej firma XCOM, partner naszych dzisiejszych wojaży po Litwie. Muszę wam się szczerze przyznać, że z dawien dawna marzyłem o przyjeździe w to miejsce, choć tak naprawdę nic właściwie tutaj nie ma, no ale są takie miejsca, w których właściwie nic nie ma, a jednak marzymy o nich, ponieważ owe marzenia są trajektorią wspomnień innych ludzi, są fragmentem literatury po prostu. I to jest takie miejsce. Co to za miejsce? Maleńka wioska Szetejnie w powiecie kiejdańskim. To właśnie tutaj, no gdzieś w tym miejscu stał dwór, w którym 30 czerwca 1911 roku przyszedł na świat Czesław Miłosz. Tego dworu już nie ma, zniszczyli go Sowieci. W dawnych przydworskich zabudowaniach zrobiono Centrum Kultury imienia Czesława Miłosza. Ale co jest? No krajobraz. Niemal taki sam, jakim go Miłosz widział, zapamiętał i wywiózł w świat. I niemal przez całe życie opisywał. Proponuję pocieszyć się tym chwilę. Miejscowy krajobraz kształtuje rzeka Niewiarza, cudownie meandrując. Toż to bohaterka jest mistycznej, miłoszowskiej Doliny Issy. Miłosz, pisząc swoje rzeczy na emigracji, na wygnaniu, miał przekonanie, że nigdy nie wróci do swojej małej ojczyzny. No bo komunizm, bo Sowiety. No, początek wiersza. W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne. Ale wrócił. Miałem kiedyś niezwykłą przyjemność siedzieć przy jednym kolacyjnym stole z Czesławem Miłoszem. To było w jego krakowskich ostatnich czasach. Kolacja była, a i owszem, zakrapiana i Miłosz snuł wspomnienia o swoim kraju dziecinnym, ale już wówczas tutaj był, bo był tu kilka razy. Zasadził nawet dom, chyba w 5 lat przed śmiercią, w przydworskim parku. Witalność tego człowieka była niezwykła. No i optymizm, bo czasami nawet najczarniejsze proroctwa się nie spełniają. Miejmy optymizm. Czesław Miłosz wrócił w miejsce, gdzie się urodził. Sowiety upadły. Litwa jest niepodległym krajem, Polska jest niepodległym krajem. Więc do księgarni po Dolinę Issy marsz. Jakie miasto było pierwsze w doświadczeniu malutkiego Miłosza? No, jego miasto powiatowe, czyli Kiejdany. I właśnie w nim jesteśmy. To jest miasto również ważne z powodów historycznych, no bo to właśnie tutaj swoją siedzibę mieli przecież Radziwiłłowie. Czytaliście pewnie Potop. W kontekście potopu i w kontekście historycznym naszym umowa Janusza Radziwiłła ze Szwedami to pewnego rodzaju zdrada. Ale pamiętajmy też o kontekście litewskim. Otóż Janusz Radziwiłł był wielkim hetmanem litewskim i wówczas to Rzeczpospolita toczyła nie tylko wojnę ze Szwecją, ale również jej ziemię pustoszyły wojska moskiewskie. Zatem Szwedzi
mieli uchronić Litwę przed moskiewskim spustoszeniem. W związku z tym na cześć Janusza Radziwiłła na środku wielkiego rynku w Kejdanach, wielkiego, bo są tutaj w sumie 4 rynki, mamy jego pomnik. Widzimy go zawsze jako Władysława Hańcze, no bo jednak film się najmocniejszym piętnem w naszą wyobraźnię wciął. No ale w filmie Kejdany to nie są Kejdany. Teraz macie wielki rynek w Kejdanach w rzeczywistości. Niezwykle surowe, ale zarazem piękne wnętrze. Surowe, bo to jest świątynia kalwińska z XVII wieku. W czasach sowieckich, wyobraźcie to sobie, urządzono tu salę gimnastyczną, grano tutaj w koszykówkę, toczono zawody bokserskie, więc miejsce zostało zdesakralizowane. Jednak z powrotem przywrócono mu funkcję religijną. Raz w miesiącu odbywają się tutaj kalwińskie nabożeństwa. Z punktu widzenia historycznego bardzo ważne jest też to, co pod ziemią. Szczęśliwie do naszych czasów w stanie nienaruszonym przetrwały sarkofagi z doczesnymi szczątkami Radziwiłłów. Właśnie tutaj spoczywa wielki hetman litewski, książę Janusz Radziwiłł. Kejdany są również niezwykle ważne dla historii reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej, no bo książę Janusz Radziwiłł był kalwinem i sprowadzał tutaj nie tylko protestantów, ale w ogóle przedstawicieli różnych wyznań. Do dzisiaj mamy w mieście świątynię 7 różnych wyznań. I przedstawiciele ich wszystkich zgodnie zajadają się tym, co przede mną na talerzu. Nawet Karaimi albo też Żydzi, no bo co prawda ja mam cepelina, już zdradzam, co to jest, polanego tłuszczem ze skwarek i posypanego skwarkami z nadzieniem mięsnym, ale może być również wersja nadziana grzybami albo też twarogiem, no i po prostu bez tłuszczu i skwarek z samą śmietaną, a więc cepeliny. Rzecz robiona i znana również i u nas, no na przykład na Warmii, Mazurach, czy też Podlasiu, nazywana często też kartaczami, ale kartacz to raczej kula, taki pocisk. Natomiast cepelin, no, chodzi o kształt wrzecionowaty sterowca, skonstruowanego przez grafa von Cepelina. Z punktu widzenia dietetycznego jest to po prostu czyste zło. No bo już abstrahując od tego tłuszczu, to jest to grube ciasto z surowych, startych ziemniaków z nadzieniem. No i śmietana, a miejscowa śmietana kwaśna może mieć nawet 40%. To jest wersja półkilogramowa, no więc może to naprawdę zabić. Dlatego też wziąłem cepelinka jednego. O co w tym chodzi? Chodzi moim zdaniem w tym o to, by ciasto nie było ciemne. Jeśli jest całkiem ciemne, znaczy to, że ziemniaki starto ładnych parę godzin, zanim cepelina ugotowano. I chodzi o to, by ciasto nie było zbyt miękkie, rozlazłe, rozgotowane. Trzeba wziąć odpowiedni gatunek ziemniaków, by nie trzeba było dodawać do tego ziemniaczanej mąki. Sprawdźmy. Ciasto jest ekstra. Farsz, myślę, że wieprzowy. Do środka wkłada się surowe mięso, jeśli jest to wersja mięsna i ono po prostu dochodzi. No zaraz tutaj do Was mrugnie, pokażę Wam, jak mruga do was ten farsz. No więc tak, jest to czyste zło, ale to jest również dowód na to, że zło może być urocze. Czasami, nie zawsze. Teraz miejsce, bez którego turystyczna wizyta na Litwie jest w zasadzie nieważna. Przyjeżdżają tutaj wszyscy i przyjeżdżają tutaj właśnie z tego powodu.
Troki mianowicie. Wyspa na jeziorze, a na niej warownia. Zamek, który wzniósł kiedyś Giedymin, ale to była wtedy forteca drewniana. Formę murowaną nadał jej Witold, ale to nie jest ta forma, gdyż to popadło w ruinę i zostało odbudowane w czasach sowieckich. No ale wszystko jedno, zostało dość udatnie odbudowane, no i stoi. No i jest bardzo ważne. I w ogóle Troki są ważne z wielu powodów. Mamy tutaj również miejscowy specjał kulinarny. Tym zajmiemy się za chwilę. Na razie specjał kulinarny ogólnolitewski, specjał kulinarny w dodatku wielopostaciowy. No bo najpierw zacznijmy od bazy, czyli od czegoś, za czym i w Polsce wzdychamy i można to w Polsce kupić w wielu miejscach. Mianowicie zwykły litewski chleb. Czym się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jest on żytni, jest on nakminkowany, pięknie pachnie, długo wytrzymuje i na bazie tego chleba, bo przecież nie chcę teraz zjeść tutaj kromki czystego chleba, na bazie tego chleba robi się kilka dań. Zacznijmy od czegoś, co można kupić nawet w formie gotowej, czegoś, co jest miejscową przekąską, miejscowymi chipsami. No po prostu grzanki ze smażonego chleba, takie w zasadzie frytki chlebowe. Jak zamówicie na Litwie w pubie piwo, to niechybnie to dostaniecie. Więc co trzeba zrobić? No trzeba po prostu rozgrzać olej. Ja wiem, że dzisiaj olej to nie jest artykuł tani, no ale co zrobić? Musi być olej. Ten olej musi się nagrzać, a następnie trzeba kromki tego chleba na oleju z obu stron obsmażyć. Wszystkie rzeczy smażone w głębokim tłuszczu warto odsączyć, a nawet trzeba odsączyć na papierowym ręczniku. Pamiętajcie, że chleb jest ciemny, zatem czuwajcie, bo nie będziecie widzieć, jak się zjara, ponieważ ciemny kolor zlewa się z ciemnym od smażenia. Dobra, nadmiar tłuszczu sobie poszedł, no ale to i tak jest tłuste, no ale tak jest. Ja rzeczywistości tutaj nie kształtuję, ja ją tylko opisuję. Więc teraz to zostawmy jeszcze na tym papierowym ręczniku i natychmiast trzeba zrobić dwie rzeczy. Mianowicie potraktować to solą z obu stron i póki jest gorące, natrzeć czosnkiem. Różne są metody, niektórzy czosnek wyciskają przez takie bezsensowne praski, ale można też zrobić rzecz następującą. Wziąć mianowicie ząbek czosnku albo i więcej, lekko go naciąć i teraz gorący chleb wspaniale przyjmuje czosnkowy aromat. Papieru można się już pozbyć, ale strzepie pozostałości czosnku oraz soli. No i teraz tak, jeśli chcemy zrobić grzanki do piwa, to kroimy to w coś w rodzaju frytek. Ale ja będę robił jeszcze jedną rzecz na bazie tego chleba, mianowicie sałatkę. Otóż pamiętajcie, że miejscowa kuchnia jest głęboko oparta w przeszłości, a przeszłość kazała nie wyrzucać, nie marnować. Zatem, kiedy zostawały takie czerstwe kawałki chleba, to po prostu robiło się z tego również rodzaj sałatki. W tym wypadku tylko inne krojenie. Trzeba to pokroić w kostkę. Mówiłem o turystycznej doniosłości tego miejsca. No, słyszę teraz wyraźnie grecki, więc turyści niemal z całego świata robią sobie tutaj zdjęcia. Przed chwilą byli Brazylijczycy. No, jestem i ja. Chleb może nieco ostygnąć, teraz trzeba zrobić sos. Sos służy zarówno do sałatki, jak i może służyć do moczenia w nim tych chlebowych chipsów. Ale chipsami się nie zajmujmy. Potrzebuję więcej chleba. Już wiecie,
jak to się robi. Za chwilę zobaczycie, jak się robi sos. Czyli wszystko w kosteczkę. Kształt pamiętacie, po prostu takie frytki z chleba. No więc teraz miska i w tej misce 2 składniki najpierw, które są bardzo wizualnie do siebie podobne, ale wcześniej moczyłem w tym paluchy i próbowałem, więc wiem, co jest co. To jest majonez. Dobra, kupiłem tutejszy majonez. Powiem wam szczerze, nie wstydzę się tego, gdyż go spróbowałem i jest ok. Ale ten majonez powinien być rozcieńczony śmietaną. To jest śmietana. Cudowna, miejscowa śmietana. Tak gęsta, jak najlepszy majonez. I zanim to wszystko wymieszam, trzeba tam wetrzeć trochę czosnku. No powiedzmy 1 ząbek. Jesteśmy o szczęśliwej porze roku. No wiosna u nas jest znacznie bardziej rozbuchana. U nas są już liście, ale jesteśmy na północy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że już jest młody czosnek. Pewnie importowany, ale trzeba tego cudownego czosnku tutaj wetrzeć ze 2 ząbki. Teraz trzeba zwolnić deskę, czyli nie wsypuję tutaj jeszcze chleba. Chleb będzie dodawany do sałatki na samym końcu, ponieważ jego główną zaletą jest to, że jest pięknie chrupiący. Więc by nie uronić ani jednej kostki, mam wrażenie, że 1 spadła, ale 1 to nic. Ponieważ na desce muszę posiekać jajka. Jajka na twardo, w kosteczkę drobną. Zatem jajka do miski. Miejsce na desce, by jeszcze jeden produkt wam pokazać. Produkt, który nie jest wcześniej przygotowany. Mam tutaj wcześniej posiekane ogórki na przykład, czy też posiekaną natkę pietruszki. Ale to chcę wam pokazać w całości, ponieważ jest to na liście tradycyjnych produktów litewskich. Mianowicie twaróg. Tak, u nas twaróg wygląda inaczej, w pewnym sensie tylko. No, bo jak jest świeży, to jest znacznie większy i wtedy teoretycznie wygląda tak samo, tylko ma inną konsystencję. Ale tutaj twarogi się powszechnie suszy, wędzi i doprawia. To jest twaróg doprawiony kminkiem, no bo to jest ta tęsknota odwieczna ludzi, którzy głównie w serach twarogowych się specjalizują, by świeżość tego twarogu przedłużyć. Życie twarogu trwa niemal tak krótko jak życie motyla, a jak się twaróg wysuszy, uwędzi, doprawi, on może leżeć i leżeć. No więc taki twaróg, zobaczcie, również w środku, w przekroju. Powiadam wam, jest bardzo dobry. Bardzo dobry. I taki twaróg kroimy w kosteczkę. To odkładamy. Oczywiście można to kupić i zabrać do Polski. To się nie zepsuje. To jest naprawdę dość długowieczne. Niektóre przepisy każą przy tej sałatce używać żółtego sera, no ale jednak moim skromnym zdaniem taka sałatka twarogowa jest bardziej kręcąca. Kolejność teraz dowolna, byle chleb znalazł się na końcu. Mamy majonez ze śmietaną, mamy czosnek, mamy twaróg, mamy jajka, fasolka, drobna ugotowana biała fasolka, może być z puszki, byle odcedzona. Natka pietruszki albo koperek, jeśli wolicie. Ogórki kiszone, tutaj powszechnie dostępne. Pamiętajcie, że jesteśmy również w krainie kiszonego ogórka. I co teraz? Teraz sól, pieprz. Dodajemy chleb i mieszamy. Oczywiście tutaj też znana jest sałatka jarzynowa, taka jak u nas i nazywa się ją białą sałatką. No ale po co wam mam robić sałatkę jarzynową, którą każdy wie jak u nas
robić. Zróbcie sobie, moi drodzy, sałatkę litewską. A co się do niej je? No oczywiście jeszcze kawałek chleba, tylko pod postacią nieusmażoną. A jeśli będziecie to jedli, to przywołajcie sobie ten widok. Za każdym razem, jak zapominam, jak wygląda zamek w Trokach, biegnę po litewski chleb, robię sobie taką sałatkę i jak w trajektorii, jak po prostu w fotoplastikonie ten zamek staje mi przed oczyma. Książę Witold nie tylko zmienił trocki zamek z drewnianego na murowany, ale również sprowadził do Trok Karaimów z Krymu. Karaimi to grupa etniczno-religijna bazująca na Starym Testamencie, niezwykle rzadka w sensie liczebności wyznawców. W Europie Karaimów żyje mniej niż 2000. Więc to skupisko w Trokach, bo oni do dzisiaj tutaj mieszkają, to jest naprawdę coś imponującego. To jest ich świątynia Kienesa z XVIII wieku. Te domy są karaimskie, bo jesteśmy przy Karaimskiej ulicy. No i mamy tutaj również karaimską restaurację, ponieważ Karaimi, albo też Karaimowie, jak się kiedyś mówiło, poza religią zachowali również zwyczaje żywieniowe i teraz się nimi z gośćmi dzielą. Miejsce nazywa się Kibinlar, a co to oznacza? To oznacza kibinownię. Co to jest kibinownia? Kibinownia to lokal specjalizujący się w kibinach. No, jeszcze jedna zagadka, być może dla wielu. Co to są kibiny? Kibiny to jest prastary karaimski przysmak. Robią go również Tatarzy u nas, ale kibiny wymyślili Karaimi. To jest mianowicie rodzaj pieroga pieczonego, robionego najczęściej z drożdżowego ciasta, w bardzo charakterystyczny sposób lepionego. Różne farsze, bez wieprzowiny. Karaimi, zresztą tak samo jak i Tatarzy, wieprzowiny nie jedzą. Najbardziej cenione nadzienie jest z baraniną. Tutaj w Trokach Karaimów mieszka mniej więcej 50. Ich jest w ogóle bardzo niewielu. Dlaczego? No bo w przeciwieństwie do innych religii Karaimem nie można zostać. Trzeba się nim urodzić z matki Karaimki i ojca Karaima. Akurat ten rok jest rokiem Karaimów i do Trok zjadą się Karaimi z całego świata. Co będą robić? No będą ze smakiem zajadać kibiny i popijać je karaimskim krupnikiem, karaimską nalewką. Czym się różni karaimski krupnik od litewskiego albo też polskiego krupniku? Nie jest w ogóle w zasadzie słodki. Korzenny, bardzo krupnikowy, ale bez tej słodkiej nuty. Nagadałem się, kibiny zamawia się na sztuki, a gadałem po to, by ten pieróg mógł na tyle przestygnąć, byście zobaczyli jego wnętrze. Wkłada się do środka mięso w postaci surowej, siekane, niemielone, to jest bardzo ważne, cebula, dużo pieprzu, drożdżowe, doskonałe ciasto i wspaniały środek. Tradycja jaka dawna. Książę Witold. Za chwilę zajmiemy się jeszcze jednym efektem osiedleń z Krymu do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podążymy niegdysiejszym szlakiem księcia Witolda. Bomba. Zbliżamy się do Wilna i specjalnie nadłożyliśmy nieco drogi, by właśnie w to miejsce przyjechać. Dlaczego? No dlatego, że nie ma historii Wielkiego Księstwa Litewskiego bez Tatarów. Najpierw gdzie jesteśmy? Poza tym, że jesteśmy koło Wilna. Tam idzie główna szosa do Mińska i do Lidy oraz w tamtą stronę idące tory kolejowe. Tam dalej lepiej już nie jechać.
ale tutaj przyjechać warto. Miejscowość Niemierz. W czasach księcia Witolda osadzano tutaj Tatarów i jak chce legenda, nazwa miejscowości brała się od tego, że gdy Tatarzy dostawali ziemię, Litwini mówili im: nie mierz, bierz ile wlezie, bo tyle było tu ziemi. Tak, to jest osadnictwo tatarskie, jedno z pierwszych na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczpospolitej obojga narodów. Przecież jazda tatarska była już pod Grunwaldem, po naszej wspólnej litewsko-polskiej stronie. Zatem mizar, czyli muzułmański cmentarz, na nagrobkach inskrypcje nie tylko po arabsku, ale również po polsku, po rosyjsku i po litewsku. No i w końcu meczet. Przyjrzyjcie się uważnie tej budowli. Przecież to jest niemal identyczne jak meczety w Kruszynianach czy też Bochonikach. Bo historycznie rzecz biorąc, to jest po prostu ta sama ziemia. My jesteśmy stąd. My, jako Polacy, wszyscy jesteśmy z tej właśnie jednej wielkiej wspólnej historii. My jako Polacy, my jako Litwini, my jako Tatarzy i my, niektórzy Białorusini również. Tak. A ja to stoję tutaj i wszystko staram się ogarnąć i w największym skrócie, jak najprzystępniej wam to wyjaśnić. W przeciwieństwie do Kruszynian, tutaj nikt z miejscowych Tatarów nie wpadł jeszcze na pomysł, by otworzyć agroturystykę. Ale zaraz obok cmentarza i meczetu mieści się Dom Kultury Wspólnoty Tatarskiej. I w tradycyjne święta podają tutaj tradycyjne tatarskie jedzenie. Zatem sprawdzajcie listę ważnych muzułmańskich świąt, przybywajcie tutaj, a wtedy podadzą wam na przykład coś takiego. Gigantyczny, wspaniały pilaw. Niemierz w czasach Jagiełły i Witolda był miejscem niemal tak samo ważnym jak Wilno, ponieważ to właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jestem, stał zamek książęcy, odwiedzany również przez królów wspólnych dla korony i Litwy. Potem zamieniono to w majątek możnowładczy. No jakie rody, tu były wszystkie niemal najważniejsze dla Litwy. Radziwiłłowie, Sapiechowie, Ogińscy, Chodkiewiczowie. Ale formę taką, jaką widzimy teraz, nadali temu w manierze klasycystycznej Tyszkiewiczowie. No i do kiedy to wszystko stało i działało jako jeden majątek? No do czasów sowieckich. W czasach sowieckich zrobiono tutaj po prostu sowchóz. Park szedł tam dalej. Większość z tego parku zostało zabrane pod dwupasmówkę łączącą Wilno z Mińskiem. Potem to stało odłogiem w czasach postsowieckich. No ale teraz najwyraźniej mamy ożywienie. Ktoś to kupił, to jest odnawiane, więc jak przyjedziecie tutaj, to być może dawna siedziba Tyszkiewiczów między innymi odzyska pełny blask. Dotychczas w trakcie podróży raczej zakąszalim, no więc pora zjeść coś poważnego. Jesteśmy w Wilnie. Historyczne miasto widzieliście w poprzednich odcinkach. To część zwana Górnym Miastem, nie najbardziej reprezentacyjna, ale uważna kwerenda lokali restauracyjnych podpowiada, że winniśmy właśnie pod adres, pod który dochodzę się skierować. On ma w szyldzie Żmudź, a są tacy, którzy twierdzą, że prawdziwa Litwa to właśnie Żmudź. No więc sprawdzimy, jak wygląda litewska żmudzińskość na talerzu. Usiąść przy suto zastawionym stole. Oto odwieczne marzenie ludzkości. Ale tutaj na Litwie
ten suto zastawiony stół czasami wchodzi na diapazon zupełnie gargantuiczny. No to nie jest wystawka zrobiona specjalnie dla nas. Wziąłem menu i powiedziałem, a to jest ciekawe, to jest ciekawe, to jest ciekawe, bardzo proszę to podać. No i właśnie to wylądowało naraz, bo tak prosiliśmy. Tylko jedna zupa, barszcz, nie chłodnik. Tutaj również podaje się barszcz gorący, ale nie z kiszonych buraków. Barszcz z buraków świeżych, startych, potem zupa jest zakwaszana i niemal zawsze gotowana na kawałku wieprzowiny, boczek albo żeberka. Do tego obowiązkowe, jak i do chłodnika, gotowane w mundurkach ziemniaki, no i śmietana do doprawienia. No ja powinienem wam tutaj relacjonować na bieżąco, co i jak. Tak, esencjonalny, świeży, buraczany wywar zakwaszony sokiem z cytryny. Pierogi, tak, pierogi, takie jak u nas. Tu mamy śmietanę, tu mamy masło, ale ważny jest środek tychże. To miały być pierogi z grzybami. No i zobaczmy, są. I po konsystencji sądząc, w karcie było tylko napisane grzyby leśne. Po konsystencji sądząc, tuszę, iż są to maślaki. Tak, duszone maślaki, mnóstwo masła i śmietany. No tutaj masło i śmietana to są artykuły pierwszej potrzeby. Śledzie. Co jest tutaj? Grzyby również. Zobaczcie, pięknie pokrojone śledzie i grzyby. Czy są to grzyby solone, czy też grzyby w occie moczone? Solone. U nas bardzo rzadko konserwuje się w ten sposób grzyby, żeby je solić. Kiszka. Dwie wariacje. Kiszka krwawa, czyli po prostu mięsna z krwią i w środku jest ryż czy kasza. Moim zdaniem kasza. Gryczana. Doskonała. Jeszcze skwarki. Ale to, tak, symbol kulinarny Podlasia. Mianowicie kiszka ziemniaczana, która tutaj jest wszechobecna i w dodatku nazywa się bardzo często w karcie kiszka, mimo że litewska nazwa jest trochę inna. Nie pomnę w tej chwili, ale często nawet w litewskich kartach napisana jest kiszka. Do tego co? No śmietana, rzecz jasna. Cudo. To jest żmujcka kiełbasa, tak właśnie podawana. Rekomendują tę porcję na 2 osoby. Co do tego? No do tego kapusta razem z boczkiem, razem z cebulką, ogórki, do tego ziemniaki w mundurkach, no i chrzan. Bez chrzanu. Na razie ważne jest, jak kiełbasa smakuje. To jest wybitna kiełbasa. To jest wybitna kiełbasa. Jakby kiełbas było mało, mamy jeszcze tutaj cały asortyment miejscowych wędlin dojrzewających, między innymi słynny skiłądź, zwany też kindziukiem, no i coś, co bardzo często na Litwie pojawia się jako do piwa dodatek. Mówiłem o tych frytkach z chleba, a to są świńskie uszy, które no, w Polsce mamy tylko w salcesonie, a tutaj i tak. Teraz, żeby to wszystko móc zjeść, potrzebne są dodatki. To jest bardzo ważny dodatek, mianowicie samogon, do tego ogóreczek. Samogon zrobiony wedle nadal aktualnej, patriotycznej, litewsko-polskiej receptury. Grunwald 1410. And get in when ready, okay? Get in. Pilotai ir pilotės su pilotų diena, su The main role is that
Na koniec dnia jeszcze jedna atrakcja. Otóż Litwini słyną z zamiłowania do koszykówki oraz lotów balonem. Ponieważ do koszykówki z pewnych powodów się nie nadaje, postanowiłem dla siebie, ale i dla Was wznieść się balonem nad Wilno. Słońce powoli zachodzi, wiatr jest dość spory jak na balon, ale powiedziano nam, że wszystko jest ok. Zatem możemy cieszyć się Wilnem z góry, więc jeśli zobaczycie ten odcinek na mym kanale na YouTubie, będzie to oznaczało, że nie zniosło nas na Białoruś. And get in when ready. Okay? Get in. The main role is. How do you feel? Great. Perfect. So welcome on the ground. Dobra, który wychodzi pierwszy? You can leave the basket. Chyba proszę, bo ja już się nie utrzymam. Ja z którym siadaj? Ja siedzę na boku. Dar ne, bet privažiavimas pas tave arba bus labai sportinis, arba galimai sėsti. Daryk ką gali žiūrėti. Grazie. A jednak ziemia to ziemia, Andrzej. Okay, welcome on the ground, ladies and gentlemen. O, wow. Brawo. Brawo kapten. Ale pięknie. Słuchajcie, było wspaniale.